Raz, dwa, trzy. Witamy bardzo serdecznie, witamy w nowym odcinku Nie kręć te, wróć. W nowym odcinku pytania i odpowiedzi, bo zrobiliśmy z tego taki cykliczny format, bo bardzo dużo jest pytań, ale nie mamy czasu na nie odpowiedzieć, bo opowiadamy o innych rzeczach wtedy, jak Wy pytacie o tamte pytania, na które nie mamy czasu odpowiadać. A dzisiaj chcielibyśmy właśnie w związku z tym Wam powiedzieć o instrumentach, bo dużo pytań już wcześniejszych takich jest na temat instrumentów i zebraliśmy to wszystko do jednego worka i będziemy dzisiaj o tym opowiadać. Na dzień dobry opowiemy o rebeku, zwanym lirą bizantyjską. Jest to instrument pochodzący ze wschodu, ze środkowego wschodu. W każdym kraju ma inną nazwę. W centralnej Azji i na Bliskim Wschodzie rebab, rebeb, wszystko jest związane z R. Nieważne, tak podaje ciocia Wikipedia i tam możecie to sprawdzić. W każdym razie ten dokładnie instrument przyszedł do Europy przez kontakty z Bizancjum. Taki duży kraj we wczesnym średniowieczu. Też możecie sprawdzić w cioci Wikipedii. Taki sposób gry, jaki prezentuje Kasia, jest właśnie nawiązaniem do tej historii tego instrumentu, ponieważ ten instrument możecie znać z wielu ikonografii, obrazków, rzeźb, ponieważ już w pełnym średniowieczu bardzo się zadomowił w Europie i sposób gry się zmienił na taki, jak dzisiaj grają na skrzypkach górale. Ale wcześniej właśnie na wschodzie i w Bizancjum grano na tym instrumencie tak jak Kasia gra na wiolonczeli, czyli przepiłowując poziomo. Horyzontalnie, pomyliłbym się. No i tyle o samej historii rebeku, więcej możecie sobie, tak jak mówiłem, sprawdzić. Tu macie linki. Idźmy dalej. Ten konkretny instrument skonstruowałem ja z pomocą Kasi, która szlifowała elementy papierem ściernym oraz trzymała odkurzacz, jak mi właśnie przed chwilą przypomniała. Ponieważ robiliśmy to u mnie w domu i żeby te opiłki wszystkie nie spowodowały sztucznej mgły. Instrument wykonałem z dostępnego materiału. Jedyny jaki był dostępny to parapet sosnowy. Jest to najmniej we wszechświecie nadające się drewno na instrument. Co z tego wynika? Z tego wynika, że ten instrument jest niepowtarzalny, bo nikt nie buduje z parapetów sosnowych i ta niepowtarzalność została jakby doceniona przez twórców gry Wiedźmin 3 i dotarła właściwie do wszystkich na całym świecie, więc ten instrument jest jedyny taki niepowtarzalny. Nigdzie takiego nie ma i nie ma takiego drugiego i w ogóle jest ewenementem na skalę wszechświata. A ostatnio znalazłem parapet sosnowy, z którego wykonałem instrument. Tak wygląda. Jak widzicie, jest tu odbicie rebeku. Tu jest nawet odrysowany jeszcze. Nie wiem dlaczego. Czyli tak. Tak, dokładnie. Patrz, zgadza się, no. A tu jest jeszcze tak sfazowany. Normalnie parapet. W sumie to mógłby być taki stojak na to. Albo można zrobić drugi. To drewno trzymamy, jest do naszego muzeum, zostanie przekazane. Ale ten instrument w ogóle był zrobiony na podstawie różnych rycin, ikonografii, także jest to taka, można powiedzieć, całkiem do połowy historyczna rekonstrukcja. Wzorowałem się też na wcześniej wykonanym rebeku, gdzieś za granicą ktoś zrobił i wrzucił do internetu i jakby posiłkowałem się troszeczkę jego doświadczeniami. Ale ponieważ mam taki komfort, że mogę zrobić instrument dla muzyka, którego znam, czyli dla Kasi, z którym gram od wielu lat, więc dopasowałem po prostu ten instrument bardzo do naszego zespołu i do Kasi. To dopasowanie polegało na wysmukleniu szyjki. Jak widzicie, ona jest taka smukła, żeby
po prostu lepiej się grało i większe możliwości były wykonawcze, ponieważ w oryginalnych rebekach ta szyjka wygląda tak, tu mam taki nieskończony, możecie porównać. No to Jest krótka i gruba i ciężko cokolwiek. A ja zrobiłem wysoką i szczupłą. Co jeszcze? Zarzuciliśmy technikę paznokciową, ponieważ na takich lirach bizantyjskich grało się w ten sposób, że zademonstruj, Kasiu, robiło się jakby próg z paznokcia. Dotykało się paznokciem struny i w ten sposób. Ale to jest bardzo cicha technika i zarzuciliśmy ją, żeby dopasować z kolei głośność rebeku do sazu. No i strój dopasowaliśmy też do siebie, dokładnie do skali głosu Kasi, czyli mamy strój taki, że jest D, G, D. tak, D i D w oktawie. To dla wszystkich tych, którzy pytali, jak się stroi rebek. Dokładnie tak, ale to jest Znaczy, nasza, to jest nasza nasza, preferencja, tak. ponieważ rebeki można było stroić różnie, zależnie jak komu pasował. Trzeba pamiętać, że jeszcze nie było wtedy systemu równomiernie temperowanego. I teraz takie zdjęcie wszystkich, co zasnęli, jak to wypowiadałem. Właśnie a propos modyfikacji, tak, w porównaniu do tego, co zazwyczaj, jak to powinno wyglądać, to mamy kilka modyfikacji, czyli to podstrunnica, to w ogóle mówiłeś o tym, że to jest chyba skrzypcowa, Aha, tak? tak, jest podstrunnica skrzypcowa. Do tego. Poczekaj, że Ci przerwę. Aha, no. Bardzo ważne to jest, ponieważ ja ten instrument wykonałem zupełnie nie posiadając ani materiałów, tak jak mówiłem wcześniej, dlatego z parapetu sosnowego, ani narzędzi specjalistycznych. I to jest dowód na to, że każdy, jeżeli chce, może wykonać taki instrument. Dlatego wykorzystałem podstrunnicę skrzypcową, ponieważ miałem taką i zapewnia to też większy komfort gry, Kasi. Tak, ponieważ mogę zdecydowanie więcej zagrać, więcej możliwości jest tutaj. Z naszych modyfikacji też są kołki, bo mieliśmy wcześniej takie tradycyjne drewniane kołki, teraz To jest dosyć późna modyfikacja. tak, teraz Specjalnie na stwierdziliśmy, trasę że Wild Hunt Live zamontowaliśmy kołki, które tak naprawdę są mechanizmami bardzo skomplikowanymi i one tylko tak wyglądają, że są tradycyjne, a w środku jest nanotechnologia, która powoduje, że tak, lepiej trzymają strój, a też dzięki temu możemy się szybko nastroić, co jest bardzo ważne w czasie koncertu, bo często mieliśmy problemy z tym. Strun używam od altówki i co? I to są najtańsze struny, to nie jest żadne jakieś tam nie wiadomo co, tylko po prostu najtańsze struny altówkowe. Sprawdzają się całkiem nieźle. Brzmienie rebeku w ogóle jest też takie altówkowe, ciemne dosyć i jest na pewno instrument cichszy dosyć dużo niż takie on właśnie jest instrumenty. cichy głównie z powodu tego materiału, bo jednak sosna naprawdę się nie nadaje. Ale tutaj chcę na swoje usprawiedliwienie troszeczkę powiedzieć, że ja nie budowałem tego instrumentu w ciemno. Miałem kilka przemyśleń i pomysłów, których nie zdradzę, bo są moją lutniczą tajemnicą. Jeden z nich spowodował, że ten rebek, ta lira bizantyjska, ma niepowtarzalne, niesamowite brzmienie. I zostało to docenione nawet przez znanego lutnika, którego kiedyś spotkaliśmy na koncercie. Oglądał ten instrument, stwierdził, że bardzo ładnie brzmi, a był to nie byle kto, bo to był lutnik, który zdobywał nagrody nie tylko w Polsce za swoje instrumenty, ale i na przykład w Japonii. Więc komplement był bardzo, bardzo dla mnie miły i budujący. I potwierdził moje pomysły technologiczne, które zastosowałem w tym instrumencie, które po prostu działają. No nie mogę Wam zdradzić, może zapiszę kiedyś w książce i już po mojej śmierci ta tajemnica dotrze do wszystkich, albo prywatnie mogę komuś zdradzić też.
A teraz drugi instrument, o który wielu z Was pyta bardzo często, jest to instrument, czekajcie, tylko muszę go odpiąć. Jest to saz, zwany też lutnią długoszyjkową albo baglamą. Tak naprawdę ten instrument również ma wiele nazw, kto wie czy nie więcej niż wspomniany przed chwilą rebek. Jest jeszcze bardziej popularny, jeszcze bardziej rozpowszechniony od Japonii właściwie po Irlandię. I równie stary, bo to jest instrument, który jest znany już od 3000 lat. W każdym kraju nosi inną nazwę. Po irańsku to jest sutar, setar, nie pamiętam dokładnie jak. Na pewno mnie poprawicie w komentarzach. Po turecku saz albo baglama, ale jest popularny naprawdę we wszystkich krajach, na Bałkanach. Do nas też przyszedł przez kontakty z Bizancjum i zadomowił się właśnie dlatego na przykład u naszych braci Słowian południowych na Bałkanach, ale nie tylko, ponieważ przez kontakty z takim wielkim państwem, które we wczesnym średniowieczu istniało na wschodzie, kaganatem hazarskim, mógł dotrzeć na tereny dokładnie dzisiejszej, znaczy wcześniej Rusi, a potem dzisiejszej Polski i przynajmniej jedna relacja kupców arabskich świadczy o tym, że Słowianie grali na takich instrumentach z długą szyjką. Więc mogły to być właśnie takie sazy. I tutaj mam taką małą dygresję, ponieważ jak zakładaliśmy ten nasz podprojekt Percival historyczny, to mieliśmy taką ambicję, za punkt honoru sobie postawiliśmy, że będziemy grali na instrumentach jak najbardziej historycznych i z epoki. Ponieważ w tym czasie popularne zespoły, które grały na imprezach historycznych, grały na instrumentach czasami bardzo dziwnych, ale na pewno nie historycznych. Często to były instrumenty bliskie epoce, ale jednak późniejsze, jak na przykład lira korbowa. Często to były instrumenty, które po prostu się tylko kojarzyły, a czasami to były wręcz zakamuflowane elementy współczesnej perkusji, przebrane za instrument dawny, czy na przykład różnego rodzaju mandole, mandoliny i wszelkie gitarowo podobne rzeczy z normalnymi stroikami metalowymi. Nikt się tym nie przejmował. I muszę tutaj przyznać, że przez chwilę mieliśmy taki... Smutno nam było, ponieważ przez jakiś czas funkcjonowaliśmy w środowisku rekonstruktorskim jako zespół, który jest niehistoryczny, bo ma niehistoryczne instrumenty. Ponieważ nikt nie wiedział, nie spodziewał się, że taki oto instrument, czy lira bizantyjska, jak najbardziej w tamtym okresie mogły tutaj występować. Ponieważ wszyscy już przesiąkli tymi dudami, lirami korbowymi, tymi mandolami z metalowymi kluczami, więc wszyscy patrzyli na nas dziwnie. I okazało się, że mając ambicje bycia bardzo historyczni i tak funkcjonujemy jako niehistoryczni, więc przestaliśmy się tym kompletnie przejmować. Ale faktem jest, że przeważająca większość naszych instrumentów jest naprawdę dokładnie osadzona w epoce, a nawet w geografii, chociaż nie ma na to za wiele dowodów, ale jest ta wspomniana relacja na przykład kupców. Jedynym instrumentem, który jest jakby spoza tego kręgu, to jest sopiłka, która jest naprawdę późniejsza, ale używamy jej sporadycznie. No i wielu z Was pyta się, jak ja stroję ten instrument, no bo wszyscy, którzy są zainteresowani, już sobie znaleźli, co to jest za instrument, znaleźli sobie, jak go zdobyć często, ale dziwią się, ponieważ w oryginale, w takim sazie czy baglamie są 3 tak zwane chóry strun, 2 po 3 struny, 1 po 2, czyli w sumie daje nam to ile strun? 8. I ja dostosowując do naszej specyfiki, do naszej skali przede wszystkim instrument, wyrzuciłem tę środkową trójkę strun i mam 2, które stroję tak jak środkowe struny w gitarze, czyli G i D. I to jest jakby charakterystyka tego instrumentu. I teraz co jest istotne, ten saz, który tutaj widzicie, to jest już mój drugi saz. O, tu już nawet podpisane, że to jest saz. Drugi. Nie liczę tego, na którym nie gram. To jest drugi, ponieważ tamten się troszeczkę skończył. Tak długo na nim grałem, on tyle przeszedł, a to właśnie na tamtym, który Wam zaraz pokażę, nagrałem właściwie do tej pory wszystkie płyty Percivala. I musiałem wymienić. A tamten, który pokażę Wam teraz, momencik, przez chwilę nie będzie mnie na wizji, uwaga, nie ma. O! To jest ten mój, jak widzicie, to już dziurę wyrzeźbiłem kostką. To jest ten mój pierwotny saz. I to był bardzo tani instrument kupiony
na targowisku, najbardziej znanym w Europie targowisku wczesnośredniowiecznym, czyli tak zwanej giełdzie dolnośląskiej, gdzie można kupić wszystko, między innymi taki instrument. I on nie brzmiał dobrze. To był tani instrument i brzmiał tak sobie. To znaczy, jeżeli by zastosować technikę gry, na przykład taką jak w Turcji się gra na sazie, no to naprawdę nie brzmiał. Więc musiałem coś z tym zrobić. I zmieniłem technikę gry, dostosowałem do instrumentu. Oraz? Jestem chyba jedyną osobą na świecie, która dostosowuje technikę gry do instrumentu, zamiast kupić sobie lepszy instrument. Zmieniłem technikę gry na bardzo mocną, takie naparzanie, dlatego tak tutaj dziurę zrobiłem aż od tego grania. I on wtedy zaczął brzmieć, ale kompletnie inaczej niż wszystkie inne instrumenty. Dlatego jest troszeczkę ciężko mi Wam polecać, jaki saz kupić, na jakim grać, ponieważ jak kupicie dobry instrument, to nie bardzo da się grać tak jak ja gram, bo będzie to brzmiało brzydko. Z kolei jeżeli będziecie grali tak jak powinno się na nim grać, żeby brzmiał ładnie, no to nie będzie brzmiał persiwalowo. Musielibyście znaleźć kiepski instrument, nauczyć się grać tak jak ja i wtedy to może zadziała. A i wyrzucić struny. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze instrumenty. Pewnie pozapominałem połowy rzeczy powiedzieć. Tak. Czego zapomniałem powiedzieć? Miałeś ten mały saz pokazać. Aha, bo w ogóle to jest cała rodzina tych instrumentów lutni długoszyjkowych, bo poza tym, że różnią się nazwą w każdym kraju, to różnią się też budową i strojeniem i mamy taki na przykład... Tam chyba gdzieś był. Tam gdzieś był. Gdzie tam? Nie wiem. Gdzieś tam A, leży. wiem, odwiesiłem go sobie, momencik. Na przykład są takie małe. Ten jest akurat zabawkowy. Dla dzieci. Ale takie małe, tylko nie zabawkowe też istnieją. I są jeszcze takie duże, też mam duże. A co? To jest większy. To znaczy tak, to jest Bo większy. Są jeszcze większe. takie wielkie. Duży wygląda tak. Nie Rozstroił się trochę. Tylko co, one wszystkie nie brzmią persiwalowo, dlatego na razie czekają na inny projekt. Także tak to wygląda z sazami. Dobra, sprawdzę w ściądze. Plan był taki, że robimy przerwy, ja się uczę tego na pamięć, ale nie wyszedł tak zwykle. Bo żeśmy do tych instrumentów specjalnie też zamówili instrument, który historycznie pasuje, ale o tym instrumencie opowiem Wam w następnym odcinku, ponieważ mamy tych instrumentów dużo i postanowiliśmy podzielić. Dzisiaj tylko jest o lirze bizantyjskiej i lutni długoszyjkowej, czyli rebeku i sazie, a następnym razem opowiemy na przykład o bębnie, na którym gramy, czyli o dawulu i o innych instrumentach. Bardzo gorąco zapraszam na następny odcinek Q&A. Ktoś się wdziera nam do naszej pracowni. No nieważne.
Zapraszam na wszystkie odcinki, będziemy odpowiadać sukcesywnie na Wasze pytania. Wiem, że na razie robimy zupełnie co innego, a pytania się zbierają, Zbierają się. ale w końcu odpowiemy, nie martwcie się. A jakbyście jeszcze chcieli też coś wiedzieć o tych instrumentach, to też może o czymś nie wspomnieliśmy, co byście chcieli jeszcze wiedzieć. Bo w sumie to człowiek tak sobie nie wymyśli sam, co by ludzie chcieli wiedzieć tak naprawdę. No nie, próbujemy cały czas, ale to w ogóle zaskakujecie nas i bardzo dobrze, zaskakujcie dalej, wymyślajcie pytania, bo to w sumie ma większy sens, jak Wy wymyślacie pytania. Nie? No, Tylko nie zawsze chcecie, leniwi jacyś tacy jesteście. Znowu pójdzie i wyjdę na takie gości. Ale znacie, ale no, jakby co, żarty. to masz ich IP, tak? Mam Wasze IP jakby co, tak. I nagrałem Was i Was zmiksuję, tak wiecie. Właśnie. Dobra, może coś jeszcze o tych instrumentach, coś zapomnieliśmy. Właśnie, kurde. Jaki inny projekt? Folkowy. Projekt Percival. Ale folkowo. A to tamten Percival już się skończył, tak? Skończył się na Kilemon. No tak. Słuchajcie, Percival skończył się na Jeforze. A teraz to już jest, wiecie, gwiazdorstwo. No. Teraz nie będziemy grali na instrumentach z sosny. Teraz zrobimy sobie z mahoniu. Albo z palisandra. A to ten instrument zamierzasz w ogóle dokończyć kiedyś? Tak, jasne. Ale wiesz, on jest... No i No, co można na tym zagrać? Nic praktycznie. Tyryryry, tyryry, symulacja. Albo tyry. Ale już Hearts of Stone bym nie zagrała, bo bym musiała tutaj gdzieś grać. w środku. Także, no wiecie. Ale kiedyś go A skończę. to jest co za drewno w ogóle? To jest klon. Bardzo dobry Klon. instrument na drewno. Wojny klonów to było z Tak, tego? to jest, zobacz, że się bił i tu mu się wyszczerbiło. To od wojny. No nie wiem, co mam wam jeszcze powiedzieć. Co? To nie jest jedyny instrument, jaki zbudowałem w życiu. Znaczy, Pokażesz kilka ten nie bas? skończyłem. O, właśnie, pokażę wam bas, ale muszę oddać mikrofon Kasi. Pokażę wam drugi instrument. Halo, jaki w basa? życiu zrobiłem. Czekaj, nie mów jeszcze, bo ciebie nie słychać. Tada! Słuchajcie. Czekaj, żeby nie trzeszczało. Zanim poznałem Kasię, znaczy tuż przed tym jak poznałem Kasię i założyliśmy Percival, wykonałem bas akustyczny. Byłem troszeczkę wtedy Frankensteinem, bo zrobiłem go trochę z gitary akustycznej, trochę z basu, trochę z rzeczy znalezionych w szafie, trochę z dawnych części mojego ojca. Co? Czekaj, co? Dawniej. W tego momencie jest cyborgiem. Jaka to I melodia, nie wszystko byłoby idealnie, poza tym, że konstrukcja gitary akustycznej zwykłej takiej nie przewiduje naciągu tak grubych strun, więc tu się wygięło. Tu się wygięło, tam się wygięło. Odległość strun od progu wynosi 2 km 400 metrów. Ale poza tym wszystko idealnie jest w tym instrumencie. Poza jedną rzeczą, ponieważ wtedy pierwszy raz za granicę grać jechałem i byłem bardzo podekscytowany i chciałem koniecznie skończyć budować ten instrument przed wyjazdem, więc w nocy, wyjazd mieliśmy jakoś o 7 rano, a ja w nocy o drugiej w nocy nabijałem progi. No i tak się złożyło dziwnie, że je ponabijałem w złych miejscach. No i jak już dojechaliśmy do tej Francji, do której jechaliśmy grać, to się okazało, że nie da się na nim grać, bo kompletnie nie stroi. A mogłem nie nabijać progów, byłby piękny bas bezprogowy. I to jest twój pierwszy instrument, tak? Drugi. Drugi, a pierwszy Znaczy, to był jaki? pierwszy zbudowany prawie, że od całości. A pierwszy to była przerobiona Ale gitara. masz ułatwienie, bo ty jesteś z miasta, gdzie był Defil Tak. i wszystko sobie stamtąd brałeś. Nie. Jeszcze wtedy Defil działał, nie mogłem sobie wziąć z Defilu czegokolwiek. Zresztą w ogóle nie można grać z tak rzeczy. O, No nie stroi. Nie stroi, ale za to nierówno gra. No ale wiecie, no pierwsze koty za płoty. Na szczęście Rebek już mi wyszedł dobrze, bo nie trzeba było progów nabijać, bo tak to bym też zepsuł.
Nie no, ja się tak z siebie nabijam, ale wcale nie jestem taki w to kiepski. Jestem całkiem dobry, byłbym jakbym miał czas, ale że nie mam czasu. I narzędzia. I narzędzia, no, jakbym miał narzędzia i materiały, to byłbym Stradivariusem. No bo to trudno jest jednak bez narzędzi i materiałów. A jakby coś tak robić. ktoś chciał sobie po prostu zrobić instrument, no to właśnie skąd można wziąć drewno? Nie mam pojęcia, dlatego zrobiłem z parapetu sosnowego. Myślałam, że przez tyle lat już się dowiedziałeś. Nie no, bo zrobiłem, działa. Wiedźmin opaździerzony, tak? Więc po cholerę mi wiedza, skąd się bierze drewno. Z lasu pewnie. Nie, tak naprawdę jak się nie jest lutnikiem, to ciężko załatwić dobre drewno na instrument, bo to nie są tanie rzeczy. Lutnicy mają swoje zapasy i nie chcą się nimi dzielić z kimś, kto dla nich wydaje się być takim, że przyjdzie i zepsuje i w ogóle zbezcześci. Ja parę razy próbowałem odkupić dobre drewno od lutników i to jest, pomijając już fakt, że jest drogie. Więc, bo drewno musi swoje wyleżeć, być wysezonowane, żeby się nadawało na instrument. Dlatego może w ogóle lira wyszła nam, bo ten parapet leżał wcześniej 10 lat. Bo to był parapet, który miał być zamontowany tam, gdzie parapety są montowane, ale nie został zamontowany z jakichś powodów. I całe szczęście, bo bym nie Całe miała na szczęście. czym grać. Ale też sobie myślę, że dzisiaj jest łatwiej, bo tak naprawdę takie instrumenty, no nie takie, ale podobne, można kupić już gdzieś tam w necie po W prostu. takim jednym sklepie na T. No i jest zupełnie, jeżeli komuś z Was nie chce akurat się robić instrumentu. Chociaż polecam, bo to jest świetna zabawa. Tak, ale trzeba mieć Czas. wolny parapet. Czas, wolny parapet. My mamy tam gdzieś stał jeden. Chociaż podstawowe narzędzia, no ja nie mówię o specjalistycznych, których też nie miałem, ale odkurzacz i szlifierka zrobiona z wiertarki też No dałem ale radę. czekaj, jeszcze trzeba mieć asystenta. I asystentkę. No można mieć asystentkę. Tak, To ja jest miałem już asystentkę. wyższy level. Kasia nie pamięta, ale wydłubywała też tu ze środka, bo to było najtrudniejsze, to było wydłubać, Tak, bo to było wyrównać. dużo tej pracy było faktycznie. A w środku jest dusza, która też doszła w którymś momencie. Nie? Co Jakoś zrobiła? dostawiałeś ją. Doszła? Doszła. Oj Boże! Mikołaj, ile ty masz 15 lat? Tak, nie, 17, przepraszam, 17. Nie, chodziło mi o to, że tej duszy tam nie było na początku. Była i ten na początku, instrument... potem wypadła i potem Co ty wstawiliśmy. gadasz? Tak. To nieprawda. W moich zamierzeniach na początku ją tam W wstawiłem. moich zamierzeniach. Tak, no w planach była dusza i belka basowa, Ale zobacz. w planach, a przez Tylko parę lat belka pierwszych basowa grałam, jest w poprzek, co jest... parę lat pierwszych grałam i tam tego nie było. Było, tylko wyleciało. Kasiu, Tak, a czy ty było tam w zaglądasz twoich jak grasz? Czy ty tam w ogóle zaglądasz Przecież jak to grasz? było na zasadzie, że Boże, jaki cichy Było. jest ten Rebek, cichy, Przecież- cichy. Przecież ja... I powiedziałeś... Nie, inaczej no to, bo w ogóle zapomniałaś. Na początku była ta dusza, ale wyleciała. I potem było to dla cichy, faktycznie cichy, a gdzie jest dusza? Nie ma, a ty powiedziałaś nie było. No bo nie było. było. No właśnie, bo to Kasia tak zawsze, nie było. Ona była, tylko że ją zgubiłaś. Tak, Chciałem się jasne. tego wypominać. No, ale Akurat ja zgubiłam. Skoro przyparłaś do ściany. Nieprawda, wcale jej tam nie było i to było... Była! Wsadzałem ją takim drucikiem. No pamiętam, jak wsadzę, że było bardzo ciężko wsadzić. Była! Nieprawda. Była, Ja potem pamiętam, nie że było nie i potem było. znowu A była. kto grał na tym instrumencie? Ja, czyli ja Tak, a kto najczęściej... ją zgubił? Słuchajcie, Kasia, Katarzyna, nie pamiętam, Bromirska, właśnie A widzisz. tłumaczy mi, że wszystko pamięta, Nie bo gra na pamiętam. instrumencie. A przypomniałam pamiętasz, sobie, że ile o miałeś smyczku żeśmy smyczków? wiedzieli. Bo Dużo. smyczki też zrobiłem dużo ich robiłem, bo Kasia je gubi. Nie gubię, tylko Nie po no, prostu żartuję, to włosie faktycznie. wypada i Faktycznie Kasia ciężko nie mi się gubi. grało. Tak, tylko Bo włosie teraz mamy wypada. takie full professional, zamówione też z internetu. Zdenerwowałem się, bo tyle tych smyczków narobiłem, a to włosie dalej Kasia przeżynała, przepiłowywała grając, więc kupiliśmy w tym sklepie na te, co możecie kupić, też tam Rebek i co chcecie tylko kupić, to możecie. Dobra, co już, opowiedzieliśmy smyczek, rebek, tamto. Tamto, czyli bas. Wszystko Bas, wiecie już. sas, Wszystko bas. wiecie. Wszystko wiecie. Możecie robić, grać. Czyli podsumujmy. Żeby zostać Percivalem, potrzebujecie parapetu sosnowego, asystentki, sezonowany. Sezonowane, właśnie.
Czyli musicie kupić parapet i zapomnieć go zamontować. No to co? Żegnamy, bardzo miło się z Wami rozmawiało, chociaż Was nie widać. Cieszymy się, że mogliśmy Wam rozjaśnić albo może zaciemnić, zależy. Jak to zmontuje tak. Marcin. Właśnie, dokładnie. Że mogliśmy Wam rozjaśnić lub zaciemnić obraz co do naszych instrumentów. I zapraszamy na następny odcinek, w którym opowiemy, rozjaśnimy lub zaciemnimy Wam pogląd na kolejne nasze instrumenty, których mamy bardzo dużo.